Dzień dobry Państwu. Myśmy jako Izba złożyli nasze podstawowe uwagi do szanownych komisji. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że proszę Państwa, mówimy o rynku, który prywatnie rozwijał się przez 20 lat. Jeśli nasza administracja wyśle sygnał o braku zaufania do tych dzienników, to nie jest to, na co PIT oczekiwał. My jako przedsiębiorcy oczekujemy, że administracja będzie wspierać polskich przedsiębiorców. I z dużym zadowoleniem, i dzisiaj z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że pojawi się budżet 200 milionów złotych na wsparcie rynku dzienników w Polsce, e-dzienników w Polsce. To jest bardzo dobra wiadomość. Ale bardzo złą wiadomością jest to, że to pójdzie w kontrze do przedsiębiorców. Bo szkołom trzeba pomóc i to popieramy. Natomiast czy to trzeba zrobić w kontrze do przedsiębiorców? Nie słyszałem o takich rozmowach między naszymi przedsiębiorcami a administracją, w której przedsiębiorcy by powiedzieli, tego nie wdrożymy, tego nie dołączymy się do M-Obywatela, nie zrobimy tego, nie współpracujemy z administracją. Nie było takiej rozmowy. I teraz to jest bardzo duża rola dla COI, ja się z tym zgadzam. To jest bardzo ważna funkcja, aby zapewnić formaty, ramy interoperacyjności, bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. I my jako przedsiębiorcy chcemy usiąść z COI i usiąść, niech COI ma pieniądze, niech COI to zrobi. Niech nam powie, jak się mamy podłączyć i jak zapewnić te wszystkie funkcjonalności, o których Państwo mówicie, bo szkoły na nie czekają. Jeśli chodzi o cenę, dzienniki są bezpłatne. Proszę Państwa, to trzeba zaakceptować. Funkcje premium są płatne. Z tego korzystają 20-30% według naszej informacji. Rozumiem, że pani ministra ma inne informacje. My wiemy, że z nich korzysta 20-30% użytkowników. No więc to jest kwestia do dyskusji o cenie i sposobie ich udostępnienia, a nie o wypchnięciu przedsiębiorców. My mówimy o biznesie, nawet dzisiaj ja słyszę o tym, że będzie obowiązek wprowadzenia tych dzienników. Jeśli mówimy, proszę Państwa, jeśli mówimy o pilocie, który ma kosztować 200 milionów, to nie jest pilot, to jest interwencja. Jeśli Państwo podejmuje decyzję o interwencji na rynku w wysokości 200 milionów złotych, mam nadzieję, że macie to przeanalizowane, czy to jest zgodne z przepisami o interwencji państwa na konkurencyjnym, zrównoważonym, bardzo wymagającym rynku. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów. Proszę o konkluzję. Konkluzja jest taka, że jesteśmy gotowi do dalszych rozmów. Zaproście nas do stołu i powiedzcie, co przedsiębiorcy muszą zrobić, żebyście osiągnęli swoje cele, ale nie kosztem przedsiębiorców. Dziękuję.